Witam serdecznie. 9 styczeń 2024 rok i ktoś mnie poprosił o godzinę 19:30. Dlaczego? Dlatego, że pewne wydarzenia w Polsce tak wyglądają. Popatrzmy sobie dokładnie na ten kosmogram. Uran w byku na osi, czy konkretnie ewolucja czy rewolucja. Proste. Cały czas o tym mówię. W dodatku Słońce jest w koziorożcu w Dwadasamsie Lwa. Chce ktoś pokazać swoją wyższość nad wyższością, czyli wiecie, no jest dużo przysłów, ale nie chcę przysłów tutaj, tylko chcę rzeczywistość. Teraz następna planeta, która mnie bardzo intryguje w tym wszystkim, to jest ten Saturn. Tu Saturn. Widzicie? Na osi. Te dwie planety biorą udział w tym wszystkim, gdzie Słońce jest w tym miejscu. Jak to wygląda? Bardzo niebezpiecznie i bardzo nieładnie. To jeżeli obrócimy, Saturn jest restrykcjami i restrykcje czy też ważne, czy też nieważne. Spójrzmy sobie gdzie indziej. Najważniejszy sektor w tym wszystkim, czyli pomiędzy Saturnem a Uranem, moglibyśmy powiedzieć, że jest Chiron. Chiron, tak, ale rozpoczyna, tutaj jest jeszcze Jowisz i tu jest Neptun. Czyli te planety biorą udział pod uwagę. I teraz, kto w tym sektorze się znajdzie, jaka jest rzeczywistość, zaraz omówimy Dwadasamsa. Więc idąc od dołu, czyli od Saturna, czyli według zasady, że kręcimy się w tą stronę, tak, no bo zaczynamy od ascendentu i kręcimy się, kończymy na ascendencie, ale zawsze idziemy w dół. Więc tutaj idziemy i od Saturna, czyli Saturn mamy w Dwadasamsie w znaku ryb i w Dwadasamsie barana, czyli najbardziej agresywne. Ryby to ofiary, baran to jest inaczej brak formy myślenia. Konkretnie, nic więcej. Nie potrzeba tutaj żadnej, jeżeli mamy barana, to jest po prostu nacisk, uciski, nic więcej. Baran nie daje, jeżeli ktoś mówi, że baran jest czymkolwiek, pamiętajmy o tym, że to są energie, to są siły, to są planety, które mają swoje zadania. Zadanie popchnąć. Czyli dokładnie uderzenie w ścianę dłońmi. Czy ta ściana runie? No. A mury runą. No nie znacie tą piosenkę. No i to jest właśnie to. To mamy tutaj, jeżeli patrzymy na Saturna. Drugą planetą od tego wszystkiego jest Neptun. Neptun jest również w rybach. Ja zresztą zwracałem uwagę, że to musi wybuchnąć. Neptun mamy w rybach, ale w koziorożcu. Czyli zakłamanie ryby to jest kłamstwo. To jest historia i kłamstwo jednocześnie, bo ryby możemy dwojako rozumieć, znaczy tutaj działanie. Dlatego, że tak, jest to iluzja, czyli wszystko, co jest za mgłą, ale także wyciąganie z tej mgły historii, jakichś historycznych rzeczy. Czy mamy do czynienia z tym, czy z tym. Jeżeli mamy na barana, to jest na siłę, czyli natychmiast działanie, czyli działanie, które jest bardzo niebezpieczne i rybie dokładnie w dładzie mamy tutaj ryby w dładzie koziorożca, więc zwróćcie uwagę, tutaj mamy Neptuna, tutaj jest Neptun, idziemy w dół, mamy oczywiście koziorożca, czyli dokładnie zamach na pewne rzeczy, które nazywamy, no co tu ukrywać, już wiecie o co chodzi, nie muszę wam tłumaczyć, to jest astrologia na żywo, to jest po prostu niewiarygodne, że takie rzeczy mogą się stać i takie rzeczy mogą istnieć. Potem następnie mamy Chirona. Chiron jest taką planetą troszeczkę, ona nie ma miejsca w żadnym sektorze, nie ma żadnego oddziaływania. Więc tutaj te planety, teraz trzeba popatrzeć sobie, gdzie
popatrzmy sobie na Saturna. Gdzie jest właściciel Saturna? Koziorożec. Jeżeli patrzymy teraz na Koziorożca i teraz sobie popatrzymy w ten sposób, że będziemy szli. Tak? Więc albo idziemy od znaku, jak daleko, to mamy tutaj baran, byk, bliźnięta. Informacja, czyli zamach dokładnie na informację. Proste. Nie potrzeba dużo informacji w każdym momencie, w każdej chwili, w każdej sekundzie, w każdym znaczeniu. Teraz dalej idziemy. Tutaj mamy Neptuna, ale Chiron. Chiron jest to, co nie skończyłem tutaj. Chiron jest taką planetą, która sobie, to nie jest planeta, planetoida, ale ona się porusza wszędzie i tam, gdzie jest, rządzi tym sektorem, tym znakiem. Jest w Baranie, czyli działa na zasadzie takiego medycznego działania. No więc na przykład chociażby nagłymi chorobami, nagłymi jakimiś sytuacjami. I Chiron jest w wadze na szczęście. Na szczęście tutaj mamy Chirona, tutaj zwróćcie uwagę. Ostatni jest Chiron. O. I mamy Dwadasamsę wagi. Baran, czyli jest w równowadze, czyli jest w takim poziomie, że nie podejmuje jakby decyzji. Podejmuje decyzję, ale kiedy jest waga, nie jest groźny. Nie jest jakby, i teraz zwróćcie uwagę, że wszystkie medyczne sprawy jakby odeszły na plan dalszy i nikt się nie boi mrozu, nikt się nie boi kaszlu, nikt się nie boi jakiegoś kichania, nie nosi się jakichś takich dziwnych rzeczy, ale niektórzy jeszcze potrafią założyć taką, żeby nie było ich widać, ale to już jest działanie, nazwijmy to zupełnie inne, bo raczej to wiecie, o co chodzi. Jeżeli zakrywamy twarz, to znaczy, że coś ukrywamy, no nie? I słyszycie to, co mówię, ale można tu zmienić zupełnie inaczej, bo lepiej chyba, jeżeli tak zakryję i tak mówię, a wtedy też jest, bo można być ślepym na pewne historie, które są historiami bardzo nieprzyjemnymi. Jeszcze tu jest oczywiście węzeł, ale węzła nie będę dotykał, bo to są sprawy karmiczne i nie chciałbym tutaj wchodzić w te sytuacje, ale następną planetą, która jest po Chironie, mamy Jowisza. Jowisza mamy bardzo interesująco, bo Jowisz jest oczywiście w byku i w Dwadasamsie raka. Co to jest rak? Rak to jest dom, ale także w pewnym sensie złota klatka, tak? I rak jest także ludźmi. I teraz Jowisz to są masy. Masy, które zostały poruszone, masy, które zostały spacyfikowane w założeniu. Można by tak było powiedzieć, bo pamiętajcie o tym, że mamy dwie strony Jowisza, tą dobrą i tą złą. Która jest zła? Żadna strona Jowisza nie jest zła, ale zła jest wtedy, kiedy wam Jowisz da zbyt dużo zajęć, na przykład chociażby mam pracę i w tej pracy na przykład robię coś i Jowisz daje mi więcej pracy. No i wtedy jest tragedia, tak? Bo trzeba przyjąć ludzi, trzeba przyjąć to, zacząć zarządzać. Zupełnie zmienia się firma. Nagle z jednej osobowej firmy staje się 10-osobowa, a potem jeżeli są większe zlecenia, no my się cieszymy. Ale w pewnym sensie, no teraz wyobraźcie sobie, że macie nagle 100 osób jako rzemieślnik. Cieszycie się? Bo chciałbym zobaczyć wasze miny, jak będziecie odprowadzać pewne apanarze do tego, to zobaczycie, ile to się odprowadza w rzeczywistości. Na przykład ja osobiście bardzo bym się bał w tej chwili, na przykład przypuśćmy założyć jakąś firmę i w firmie zatrudnić 100 osób czy 1000 osób i odprowadzać od nich jakieś bo nie wiem, czy dla mnie by zostało cokolwiek, mimo sukcesu firmy. I to jest między innymi też to, że nie, no, tak się dzieje, jak się dzieje, ale musimy brać zawsze dwie strony pod uwagę i to jest ten Jowisz. Teraz popatrzcie sobie, po Jowiszu mamy Urana. I Urana mamy oczywiście w byku, w Dładzie. Tutaj mamy Urana, proszę. I mamy w Dwadasamsie Strzelca. Uran w Dwadasamsie Strzelca
Teraz trzeba wybrać pod uwagę, czy uran jest uranem, czy uran jest jakiejś tam opcji. Jeżeli opcji, jakiej? Państwowej? No to wiemy, co za państwo. Możemy brać pod uwagę Parlewa Francy, czy możemy Parle Resi. No słyszeliście. Nie chcę powiedzieć tutaj zbyt głośno, bo stanę się jakimś tam dziwolągiem. I teraz, czy mają wpływy? W pewnym sensie tak i nie. Na tą sytuację nie brałbym tego pod uwagę, ale brałbym ewolucję, rewolucję i też ten kosmogram mówi o dużej rewolucji, o dużym zmianie świadomości społeczeństwa. I teraz, czy świadome jest społeczeństwo? Proszę popatrzeć. Jeżeli bierzemy na przykład, chociaż tutaj będę uczył nowych astrologów, tak, czy te stare wygi, jak to się robi. Obróćmy sobie tak. I weźmy na ascendent Księżyc, ponieważ Księżyc to są ludzie. I ludzie są na wyjeździe, nie wiem czy widzicie, Strzelca. I jaka planeta jest najwyższa? Walczą z obłudą. Wtedy bierzemy w kwadraturze, normalnej kwadraturze. Czy będą ofiary? No by nie było. I macie całą interpretację tutaj. Pokazałem wam, jak się obsługuje kosmogram. Ja nie pokazałem oczywiście aspektów, bo po co? Aspekty to nie. Aspekty są następną formą interpretacji, następnym działaniem interpretacyjnym, które w dalszej historii dalej się opracowuje. Oczywiście, że tak ktoś powie, ale to jest nowa interpretacja Pana. No oczywiście, że moja nowa. Jak nie słyszałeś, to znaczy, że musisz się dużo douczyć. A jeżeli nie rozumiesz, no to jeszcze jedna. A jeszcze możemy, tak z ciekawości, kto się kogo boi? Mamy tutaj Saturna, tak? Czyli to prawo. Czego się boi? Plutona. A dlaczego? Bo Pluton jest w 12 sektorze dla Saturna. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to trudno, nie zrozumie nic z astrologii. Pluton lada moment wchodzi do wodnika. I co będzie? Czy złapaliście? Fantazja. Czego się boi Neptun? Neptun się boi Saturna. A Saturn czym jest? Prawem. Proste. Czego się boi Chiron? Boi się Neptuna. Chorób. Tak? Proste. Neptun jest iluzją. Czyli nie pozwala i dlatego Chiron jest w odpowiednim miejscu. Czego się boi Jowisz? Jowisz się boi medycyny. Jakiej? Żeby nie zrobiono stata wariata. Czego się boi Uran? Boi się Jowisza. Czego? Zbyt dużego aplauzu. A dlaczego aplauz? Bo co jest po drugiej stronie Jowisza? Czyli dokładnie Strzelca? No, zgadnijcie. Merkury, czyli układu nerwowego. Jeżeli się myśli, to się ma. Jeżeli się nie myśli, to... Wiecie, jak to jest? To jest tak jak z tym molem. Przylatuje taki mały mol do mamusi. Mamusiu, mamusiu, jak latałem, to wszyscy klaskali. Jak ja się cieszyłem. No, dobrze, że go nie zaklaskali. Nie? I z tym kończę to dzisiejsza interpretacja. Najkrótsza interpretacja, jaka mogła być, po to, żebyście wiedzieli, a to dzisiaj jest już 10 i właśnie teraz robię, bo nie miałem czasu, a na dzisiaj zrobię następny, czyli dokładnie za chwilę jest nów. A o nowiu w nowiu. Do zobaczenia. Z Bogiem oczywiście, trzymajcie się, trzymajcie fason, trzymajcie glorię, chwały i rozumu, bo widzę, że niektórym troszeczkę odbiera Neptun świadomości, albo niektórzy chcą tą świadomość utrzymać taką, jaką ona jest. Ona nie jest taka, jaka jest. Ona jest zamydlona i z tego zamydlenia, z tej piany, z tej mgły, z tego wszystkiego trzeba wyjść. A jeżeli wyjść, za woalką jest zupełnie inaczej, bo może ktoś wam pokazać tylko i wyłącznie język. A jeżeli pokażę wam język, to znaczy, że wiecie, co to znaczy. Bardzo często dziewczynki pokazywały nam język, jak nie chciały się z nami bawić, z chłopcami. Ale to było dawno, dawno i w piaskownicy. A to nie jest piaskownica. A wracamy do tych dawnych, dawnych historii, gdzie chodzili tacy panowie z latarkami i sprawdzali na każdym rogu, co się ma nawet w torebce. Zaglądali.
bo byli tak bardzo ciekawi. Ale sami wyglądali jak takie. Zresztą ja to po raz któryś oglądałem teraz niedawno przy wtargnięciu. Nie lubię takich sytuacji. Wiecie dlaczego? Dlatego, że przypomina mi to lata 60. Pamiętam dokładnie, jak nawet na dworcu potrafili sprawdzać, co się ma w walizce. No. I to się nazywało uczciwość piękna. No. Także pamiętajcie o tym. Pamiętam te lata doskonale i nie chciałbym do nich wrócić. Ale dzisiaj ci sami ludzie są. To są te same twarze. Naprawdę. Naprawdę. I przyjmuje się do tych, no tak jak widzicie, to co się dzieje, to nie jest ładne. Wejść do kogoś do pokoju i w tym pokoju nie ma pokoju. A to jest pokój najważniejszego człowieka w państwie. To jest po prostu nieograniczony skandal. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Z Bogiem. No i krótko mówiąc, na rany Chrystusa.